Cześć! Dziś na warsztacie mam kolejny wynalazek od firmy ASRock. Płytę główną pod socket LG A775. Płyta ta obsługuje tylko Celerony D oraz Pentium 4, nie obsługuje w ogóle układów dwurdzeniowych. Wynika to z zastosowanego chipsetu. Jest to Intel 915. Pomimo tego płyta oferuje dwa sloty PCI Express, 1x16. Natomiast drugi z nich nosi nazwę AGI Express i jest kompatybilny raczej sam ze sobą, ale o tym przekonamy się już za chwilę. Co prawda instrukcja do płyty oferuje listę kompatybilnych, przetestowanych kart graficznych, ale nie po to tu jestem, aby się tym przejmować. Eksperymenty rozpoczynam od karty Gigabyte NVIDIA GeForce 9400 GT. Po wciśnięciu przycisku Power komputer na chwilę się włącza i od razu wyłącza. Może jednak lista zgodnych, karta miała rację. Ale przecież ta płyta ma drugi slot, PCI Express. Aby go uaktywnić, należy zgodnie z instrukcją przestawić kilka jumperów. Chwila prawdy, nic się nie dymi. Udało się, jest obraz. Uruchamiam Windows XP 64 bity, który miałem już wcześniej zainstalowany. System się uruchomił, zainstalowałem sterowniki. Wygląda na to, że wszystko działa. Następnie próbowałem uruchomić komputer w konfiguracji z dwoma kartami. Próbowałem kart z epoki, czyli GeForce 9600. Niestety w obu przypadkach nie było obrazu, a płyta zgłaszała piszczeniem z bipera błąd karty graficznej. Ponieważ płyta posiada BIOS w wersji 1.0, a na stronie ASRocka jest wersja 1.4, nie pozostaje mi nic innego, jak sflashować BIOS do najnowszej wersji. Tworzę dyskietkę startową. Teraz kasuję zbędne pliki. Kopiuję na dyskietkę program flaszujący i plik BIOSu. Restartuję komputer. Wybieram Start z dyskietki. OK. Wpisuję magiczną komendę. Flasher ładuje się. BIOS się aktualizuje. A teraz chwila prawdy. Sukces! Czy coś oprócz numeru wersji się zmieniło? Na pierwszy rzut oka nic. Sprawdzam ponownie karty 9600. Niestety nadal nie działają. W takim razie sprawdzę przynajmniej, jak wygląda wydajność w benchmarkach kart graficznych uruchomionych w trybie Dual VGA. Z tego jedna pracuje w slocie AGI Express, czyli wynalazku firmy ASRock. I tak, dla 3D Marka 99 Max różnica wydajności na korzyść karty 8600 wynosi około 18%. W klasycznym 3D Marku 2001 ta różnica to już 27%. .3D Mark 2003 pogłębia różnice między kartami. Tu przewaga karty 800
wzrasta do aż 73%. Kolejny benchmark 3D Mark 2005. Tutaj różnica to tylko 38%. I na koniec benchmark w grze Doom 3. Tutaj różnica to tylko 7%. Karty graficzne Nvidia GeForce 9400 GT i 8600 GT należą do starszych modeli, ale mają różne parametry, które wpływają na ich wydajność. Nvidia 8600 posiada 512 MB pamięci, GDDR3 i szynę pamięci 128-bitową, co zapewnia przepustowość pamięci około 34 gigabity na sekundę. Karta ta była zaprojektowana jako karta do gier z segmentu mainstream, oferując lepszą wydajność w porównaniu do budżetowych modeli. Dzięki szybszej pamięci GDDR3 i szerszej szynie pamięci, karta oferuje wyższą przepustowość, co wpływa na lepsze wyniki w bardziej wymagających grach i aplikacjach. Nvidia GeForce 9400 512 MB pamięci DDR2 i szynę pamięci 128-bitową. W tym przypadku przepustowość pamięci to już tylko około 13 gigabitów na sekundę. Jest to karta skierowana do mniej wymagających użytkowników, oferująca niższą wydajność niż 8600 GHz. Używa ona wolniejszej pamięci DDR2, co ogranicza przepustowość, a to przekłada się na słabsze wyniki w benchmarkach, szczególnie w grach i aplikacjach graficznych. Wyższa przepustowość pamięci 8600 GB pozwala na szybszy transfer danych między procesorem graficznym a pamięcią, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność w benchmarkach. W testach graficznych 8600 GT osiąga lepsze wyniki, szczególnie w grach 3D i aplikacjach wymagających szybkiego przetwarzania tekstur i modeli. GeForce 9400 GT ze względu na wolniejszą pamięć będzie znacznie gorzej radzić sobie z tymi samymi zadaniami, oferując niższą płynność i gorsze wyniki w testach. A gdyby tak, spróbować uruchomić te dwie różne karty w trybie SLI, natknąłem się na oprogramowanie Different SLI Auto, które modyfikuje oryginalny sterownik NVIDIA, umożliwiając dzięki temu pracę w SLI. Aby to przetestować, zainstalowałem system Windows 7. Do tego sterowniki oraz aktualizacje. Jedyny raz udało mi się uzyskać możliwość włączenia SLI w panelu sterowania NVIDIA. Jak widać, mam zainstalowane różne karty. Przy próbie aktywacji SLI ekran miga parę razy, a panel sterowania NVIDIA zawiesza się. Dodatkowo jedna z kart wykrzacza się i w menadżerze urządzeń mam wykrzyknik i kod 43. Wskazuje to na trudności ze sprzętem lub oprogramowaniem w systemie operacyjnym Windows. Przypuszczam, że część winy ponosi tu wynalazcza płyta główna ASRock ze slotem AGI Express. Wygląda na to, że na dziś to koniec eksperymentów, ale do tematu łączenia różnych kart NVIDIA z pewnością jeszcze powrócę. Dzięki za oglądanie. Cześć!